DateBucket to funkcja, która zwraca datę czas z początku zakresu, bazując na interwale określonym przez poszczególne argumenty datepart oraz number. Upraszczając, funkcja ta odpowiada na pytanie, jaki jest pierwszy dzień miesiąca, czy w tym przypadku tygodnia, od, dla mojego przykładu, bieżącej daty. Aktualnie mamy 19 sierpnia i dlatego wtedy, kiedy spytam o początek bieżącego tygodnia, otrzymam informację o 15 sierpnia. Gdybym spytał o początek miesiąca, czy początek dnia, dostanę odpowiednio 1 sierpnia, tak jak przed chwilą pokazałem, 15 sierpnia i 19 sierpnia, bo to dzisiejszy dzień. W kolejnym przykładzie zakładamy, że interesują nas co drugi miesiąc, co drugi tydzień, co drugi dzień. A więc ta jedynka użyta jako argument number, drugi argument tej funkcji, zostaje zamieniona na dwójkę. I teraz miesiąc to już nie 1 sierpnia, a 1 lipca. Dlaczego? Ponieważ wcześniej zakładaliśmy, że dzielimy rok na miesiące, a właściwie od daty początkowej, o której powiem za chwilę, wyliczane są kolejne miesiące. A teraz interesuje nas co drugi miesiąc. I gdyby tak spojrzeć na bieżący rok i gdybyśmy chcieli go podzielić na takie zakresy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miesiąc, wówczas nasz bieżący sierpień będzie w tym zakresie. Skoro w tym, to początek tego zakresu, tak, tego co drugiego miesiąca będzie lipiec, dlatego 1 lipca. Podobnie w przypadku tygodnia otrzymuję informację o 15, a to oznacza, że licząc co drugi tydzień, również wypada 15 sierpnia jako poniedziałek. Gdybym wskazał tutaj 3, interesuje mnie co trzeci tydzień, to wynik jest inny, 1 sierpnia. Tak jak wspomniałem w poprzednich przykładach, liczymy te wartości od jakiejś konkretnej daty i jest to 1 stycznia 1900. To jest ta domyślna wartość argumentu origin, który jest opcjonalny dla tej funkcji i może przyjąć też inną wartość. Pierwszy argument to datepart, drugi argument co ile miesięcy, tygodni nas interesuje, jakie długie te zakresy, a tutaj wartość, którą przekazujemy, to oczywiście będzie nie tylko bieżąca data czas, ale też wartość kolumny w tabeli, czy wartość zmiennej. No i ten opcjonalny argument, który do tej pory pomijałem, czyli zostało przyjęte, że było to liczenie tych dat, tych interwałów od 1 stycznia 1900 roku, a ja teraz wskazuję, że ten początek mojego kalendarza, który ma być podzielony na takie przedziały, to będzie 5 sierpnia 2022, czyli bardzo niedawno, patrząc na ten kalendarz, bieżącą datę czas, na której tutaj operuję. W wyniku otrzymuję 5 sierpnia jako początek miesiąca. Czyli w ten sposób liczymy miesiące, ale datą początkową, początkiem kalendarza jest 5 sierpnia 2022, czyli początkiem bieżącego miesiąca będzie ta sama data. Jeśli policzymy tygodnie od tego samego 5 sierpnia, początek bieżącego tygodnia wypadłby 19 sierpnia. 5 sierpnia, piątek jest tu, wówczas pierwszy tydzień kończy się 11, kolejny tydzień zaczyna się 12, kończy 18 i bieżący tydzień zaczyna się właśnie 19 w piątek, jeśli faktycznie liczylibyśmy od 5 sierpnia. Stąd w wyniku otrzymuję 19. Jeszcze niżej odliczamy co drugi miesiąc, zaczynając tym razem od 1 lutego, nie od 1 stycznia, a od 1 lutego bieżącego roku 2022. Sierpień wypadnie tym razem w tym 4. przedziale, podobnie jak wcześniej, to również był 4. przedział, ale tym razem, zobaczmy ten poprzedni przykład, ale tym razem sierpień będzie pierwszym z tych 2 miesięcy,
pierwszym z tych 2 miesięcy w 4. przedziale, czyli początkiem zakresu, dlatego że startujemy kalendarz od lutego. Luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. A więc jeśli liczymy co drugi miesiąc, to ten sierpień, początek tego zakresu wypada właśnie 1 sierpnia, a nie tak jak wcześniej ten zakres liczył się od lipca. Im więcej tych przykładów, tym prawdopodobnie praktycznych zastosowań możecie się nasuwać mniej. Śpieszą z pomocą. Grupowanie danych. To zastosowanie, w których sprawdzi się nowa funkcja, czyli dzielenie zakresów dat na przedziały, tytułowe buckety. Czyli patrząc na zamówienia złożone w AdventureWorks, ograniczam się tylko do roku 2011. Oczywiście warto wcześniej wybrać konkretną bazę danych. Jeśli spojrzymy tutaj, interesuje nas początek miesiąca. Na 31 maj, tutaj było sporo zamówień, otrzymamy 1 maja. Poniżej startują zamówienia z czerwca, tutaj 1, 2, 3, a po prawej wynik funkcji DateBucket to 1 czerwca, czyli początek tego zakresu, początek tego przedziału. Jak z tego możemy skorzystać? Możemy pogrupować po wyniku funkcji DateBucket, czyli grupujemy wszystkie te zamówienia według tej wartości, de facto według miesiąca. I tak widzimy w naszym przypadku count, liczbę zamówień przypisanych do tego pierwszego zakresu, czyli zamówień z maja, tutaj zamówienia z czerwca, lipca. Prawdopodobnie nasuwa Ci się, że to zapytanie można rozwiązać znacznie prościej, używając klasycznej, standardowej funkcji month. Oczywiście, ta pierwsza wartość, nazwa miesiąca będzie zaprezentowana nieco inaczej, ale wynik tego zapytania agregującego jest bardzo podobny. Podział na zakresy według co drugiego miesiąca daje już bardziej interesujący efekt. Zwróćmy uwagę, że ten 31 maj przypisany jest do maja, czerwiec to cały czas maj, początkiem tego zakresu będzie maj, no bo styczeń, luty to pierwszy zakres, marzec, kwiecień to drugi, maj, czerwiec to trzeci. Maj, czerwiec, a więc to jest ten trzeci zakres, który obejmuje 2 miesiące. Dopiero zamówienia od lipca, o właśnie, i te złożone w sierpniu również, będą przypisane do tego zakresu. No, krótko mówiąc, możemy pogrupować również po tej wartości i w tym momencie zakresów będzie mniej, bo to będzie 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na takie interwały podzieliliśmy teraz te zamówienia. Poniżej grupujemy według tygodni. I tutaj wynik funkcji agregującej. Tydzień, który zaczynał się 30 maja, 63 zamówienia. Tydzień, który zaczynał się 6 czerwca, 25 i tak dalej. A być może interesują nas zakresy, buckety co 2 tygodnie. I tak 2 tygodnie zaczynające się 23 maja to 63 zamówienia, 6 czerwca 58, 20 czerwca 150. Jak widać, te wartości oddziela 14 dni. Ta funkcja jest niezależna od poziomu zgodności, a więc nawet jeśli cofnę ten poziom zgodności, to z zapytań korzystających z DateBucket możemy korzystać, bylebyśmy tylko mieli zainstalowaną najnowszą wersję SQL Server 2022. Podsumowując, funkcja DateBucket pozwala na pogrupowanie dat. Te grupy będą reprezentować poszczególne określone zakresy dat, czy dat i czasu. Zwracają datę będącą początkiem bieżącego zakresu dla daty przekazanej jako trzeci argument. A ten czwarty, opcjonalny argument pozwala określić, od którego dnia, daty i godziny liczony jest nasz kalendarz. Domyślnie 1 stycznia 1900. Jeśli dowiedziałeś się czegoś nowego dzięki tej krótkiej demonstracji, proszę polub ten film. W następnej części opowiem o nowościach w zakresie uprawnień w SQL Server 2022. Aha, mam nadzieję, że włączyłeś subskrypcję kanału Kursu SQL. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.